Cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka, gdzie zainspirowany sytuacją z niedawna, z zeszłego tygodnia, będę chciał przedstawić Wam 3 myśli, które wyciągnąłem z utworu, o którym będę mówił po wstępie. To jest świat muzyki. Odcinek People. Tak więc, kochani, niedawno miałem okazję uczestniczyć w pomocy jednemu człowiekowi. Nie będę opisał sytuacji, bo jakby to nie jest cel odcinka, ale ta sytuacja, ona nakierowała mnie do tego, żeby w tym tygodniu powiedzieć o utworze People. Ponieważ od dłuższego czasu, jak tam gdzieś planowałem do przodu utwory, ja ten utwór gdzieś miałem na liście, ale też sobie zostawiłem to, że są różne sytuacje w życiu, które mogą nagle zmienić perspektywę, co tam nagrać i tak dalej. Więc pomyślałem, że o tym utworze powiem dzisiaj. Tak jak mówiłem, mam 3 myśli, które będę chciał tutaj omówić, dać refleksję. 3 myśli bazujące na 3 różnych cytatach czy fragmentach utworu. Ale zanim będę mówił o tych 3 myślach, 3 punktach, zapraszam na krótki interlude. Przyznam, że na tyle uwielbiam ten utwór, że przynajmniej w postaci gry na pianinie, w sensie przez zagranie tak jak idzie linia melodyczna w utworze, to przynajmniej tak chciałem go tutaj Wam gdzieś dać tune'a, jak to się mówi potocznie, w sensie, żebyście mogli usłyszeć brzmienie tego utworu, a tekst będę tutaj mówił teraz o pierwszej zwrotce, a raczej fragmencie. Później będę mówił o refrenie, a na samym końcu o tak zwanym bridge'u, czyli przejściem między zwrotkami, refrenem, a końcowym refrenem, jak to jest stosowane w muzyce K-pop. Ale jeszcze zanim przejdę do tekstów, krótko może co to za utwór. People kompozycji August T, aka Suga z BTS, aka Minyoongi, jest utworem z albumu D2, który wyszedł w zeszłym roku, w maju, i który zawiera różne właśnie takie, nazwałbym, z przesłaniem, z pewnymi przeżyciami utwory. Album ma takie różne utwory i tam właśnie People jest jednym z nich. Też jeszcze, żebyście wiedzieli, generalnie, gdybyście chcieli dosłowne znaczenie tekstu poznać, czy powiedzmy, co też ewentualnie, jak to się mówi, autor miał na myśli, jak zawsze zapraszam Was do linku Crash on You, żebyście znaleźli w opisie. Tam jest całe polskie tłumaczenie całego utworu wraz z tym, że są gwiazdki, które tłumaczą, co dane zdanie znaczy. A więc teraz, jak to się mówi, przechodzimy do sedna. Pierwsza myśl, pierwszy punkt, który tutaj będę chciał omówić, jest na bazie pierwszej zwrotki, która brzmi następująco. Sandalbaram, sycioganen saram, sumyodynen saram, nanen oton saram, nanen jon saram,
아닌 나본 사람 벽은 가지각색 그냥 나도 사람. Po polsku lekka bryza. Ten, który mnie mija. Ten, który wchodzi do mojego serca. Jakim jestem człowiekiem? Człowiekiem dobrym? Czy raczej złym? Zdania są różne. Też jestem tylko człowiekiem. Powiem wam, kochani, tak tej perspektywy wydarzenia, które powiedzmy uczestniczyłem ostatnio, dało mi taką refleksję, żeby z wami się tu podzielić, mianowicie jakim jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy społeczeństwem, jakim ty jesteś człowiekiem. Zadaj sobie to pytanie i popatrz, czy to, co robisz, jest dobre, czy może jest złe, czy może są sytuacje, gdzie po prostu kogoś mijasz, a ta osoba potrzebuje pomocy, a może jesteś tą osobą, która wchodzi do czyjegoś życia. Zaproszona, niezaproszona. To tak pomyślcie, co robicie w swoim życiu jako ludzie. Co ty robisz jako człowiek. I zrób sobie tak, nazwałbym w cudzysłowie rachunek sumienia. Jeśli robisz coś dobrego, kontynuuj. Jeśli robisz coś złego, zmień myślenie. Jeśli mijasz ludzi na drodze, po drodze, czy czasami nie patrzysz, że ktoś potrzebuje pomocy, w zależności oczywiście jaka to jest sytuacja, bo wiadomo, jak są, nazwałbym, żebracy i pytają o 2 złote, to przepraszam bardzo, ale tutaj nie pomagajcie, tylko posyłajcie do domu brata Alberta albo do jakichś innych placówek, które pomagają takim ludziom. Ale jeżeli jest ktoś, nie wiem, zraniony właśnie w sensie, nie wiem, potłukł się na ulicy, czy przewrócił, czy coś takiego, to starajcie się pomagać w tych różnych sytuacjach, bo to nawet nie wiecie, jak później to może dobrze wrócić do was, w sensie w takiej pozytywnej energii właśnie, w tych pozytywnych wibracjach, bo to wtedy jest moment, kiedy komuś pomożecie, dwukrotnie jakbyście pomogli sobie, czy komuś tutaj bliskiemu. Bo wiadomo, najciężej jest pomóc komuś obcemu. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja z refrenu, który brzmi następująco. Mo otte, syciodzi nagamion mo otte, mo otte, zaciąbademion mo otte. Doren do apulcido, kgen seksehe namon hyrolcido. Mo otte, kuryke salmio mo otte. Po polsku. Co z tego? Jeżeli mijając kogoś potrącisz go, co z tego? Co z tego? Jeśli zostaniesz zraniony, co z tego? Być może znowu będzie boleć. Czasem możesz być przybity i polecą łzy. Co z tego? Nikogo nie obchodzi, jak żyjesz. Co z tego? To jest dosyć bolesne usłyszeć w refrenie takie pytania, czy takie stwierdzenia. Co z tego? W sensie to jest koreańskie mo otte, to jest na zasadzie takiego nadolewania sprawy. I tutaj nie będę za bardzo się rozwijał, ale w taką myśl, którą chcę sprzedać. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku o tym, że mamy jakieś bóle, mamy przeszłość i trzeba z niej zrezygnować, tak samo tutaj jest coś takiego, że czasami mamy jakąś złą sytuację w rodzinie, nie wiem. Ojciec, matka zostawiła rodziny, doszło do zdrady, nie wiem. Ojciec, matka jest alkoholikiem. Są różne sytuacje, które są dla nas bolesne. I właśnie tutaj można powiedzieć, co z tego? Czy to na mnie wpływa? Albo może nikogo nie obchodzi, jak żyję? Bo to też tutaj trzeba wziąć pod uwagę właśnie przy tym pytaniu. Jeśli kogoś to nie obchodzi, w takim razie jestem zdany sam na siebie. Nie do końca właśnie. Tu jesteśmy zdani na Niego, na Jezusa, który tutaj zawsze jest z nami i akurat Jego obchodzi, jak żyjesz. Więc jeśli poczujesz, że masz coś takiego,
taki ciężar, jakąś traumę, no to jemu też to oddawaj. Ale patrząc na to tak z perspektywy, w sensie, nie wiem, właśnie, że ojciec was zostawił dla innej kobiety, czy załóżmy matka piła i tam jest alkoholiczką, czy wydarzy się jakaś inna sytuacja, powiedzcie, co z tego? Jakby o tyle to zbagatelizujcie, żeby was to nie truło i żebyście się mogli rozwijać do przodu bez tych traum, żebyście się od tego odcięli. To jest druga, myślę, bardzo, bardzo potrzebna myśl. Bardzo mi się tutaj podoba to stwierdzenie. Być może znowu będzie boleć. Czasem możesz być przybity i polecą łzy. Tak jak mówiłem w odcinku poprzednim, warto czasami pozwolić sobie, żeby te łzy popłynęły, żeby one nas oczyściły, ale tak jak wtedy mówiłem, nie dłużej niż miesiąc czasu. W sensie nie możemy sobie pozwalać na smutne życie, bo wtedy będziemy my sami toksyczni, będziemy budowali negatywne emocje, wibracje, a to nie o to chodzi w życiu. Właśnie trzeba popatrzeć, co z tego, że coś się wydarzyło, jak ja jestem ponad tym. Trzecia myśl, którą chcę tutaj przedstawić, dotyczy raczej patrzenia na drugie osoby, w sensie to, że często się do kogoś porównujemy w życiu. I czasami to może być bardzo mylne, bo w zdaniu jest tak powiedziane przez August D. Noi pyongyang un, Noi pyongyang, Noi pyongyang un, Noi pyongyang. Czyli twoja normalność jest moją niezwykłością. Twoja niezwykłość jest moją normalnością. Czyli znowu chodzi o to, że czasami patrzymy, ojej, ale ta osoba ma się fajnie w życiu, ona tyle jeździ, ona dostaje darmowe prezenty, influencer, to, tamto, prezydent, jakieś inne w ogóle tam powiedzmy oznaczenia, ważna osoba. Ale co z tego? To, co dla nas jest normalnością, dla tamtej osoby jest niezwykłością. Zaś co jest dla tamtej osoby niezwykłością, czy dla nas jest niezwykłością, przepraszam, w drugą stronę. Dla kogoś to jest normalne i my musimy się od tego oddzielić. Nie możemy się porównywać, bo ten ma się lepiej, bo ten ma się gorzej, nie wiem, ja tego nie mam, a tamten to ma. Twoja normalność jest moją niezwykłością. Twoja niezwykłość jest moją normalnością. Popatrz, że to działa w dwie strony. I pomyśl sobie, jak tak komuś czegoś zazdrościsz, czy ty przypadkiem nie masz czegoś, co tamta osoba by oddała po prostu wszystko, żeby mieć. To jest tak krótko, powiedzmy dobitnie na sam koniec. Mam nadzieję, że tutaj ten odcinek do was, do tych, co miał trafić, że trafił. Też, że będziecie mieli jakieś refleksje a propos działania w społeczeństwie, wśród ludzi, pomaganiu sobie, innym i tak dalej. Pamiętajcie, żeby to wszystko działo się w aurze budowania pozytywnych wibracji, a też żebyście w tym mieli wszystkim wiarę. Trzymajcie się. Pozytywnych wibracji. Do usłyszenia w następnym odcinku.